Witajcie w nowym odcinku. Trochę mnie nie było i chyba jest to przypadłość wszystkich małych kanałów na YouTubie. Zazwyczaj te odcinki zaczynają się od tego, że twórca przeprasza za to, że długo nie nagrywał, ale już będzie nagrywał regularnie. Ja się będę starał. Nie wiem, czy będę nagrywał regularnie. Nie wychodzi mi to. Jestem na urlopie, za mną basen, ładna pogoda, słoneczko. Zbieram energię do tego, żeby znowu nagrywać i montować odcinki. Ale chciałem wam się czymś pochwalić. Mega fajna parka. Mega mi się podobają i uważam, że jest to chyba najlepsze wydanie serii The Wave. Druga seria The Next Wave. Jedna z dwóch kolorystyk, a przynajmniej jedna z dwóch na chwilę obecną wydanych, ponieważ może się okazać, że Patta zaraz wypuści kolejną wersję, bo dość... Kotek, nie idziesz tam. Ta biała wersja, będzie od niej osobny odcinek, właściwie będzie odcinek o wszystkich, ale dzisiejszy odcinek będzie w ogóle o czymś innym. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak łatwiej kupić buty w aplikacji Sneakers, ponieważ ja ostatnio miałem dość dużo farta, jeżeli chodzi o zakupy. Postaram się znaleźć odpowiedź na to, dlaczego udało mi się kupić te buty. Opowiem wam w takim razie, jak sam korzystam z aplikacji, co robię i może uda znaleźć mi się odpowiedź na to, dlaczego miałem większego farta ostatnio, a może będzie to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że buty, które udało mi się kupić, nie były aż tak popularne. Ale zanim o tym musimy zmienić miejsce, bo za Lonką jedziemy teraz do Doliny Świątyń, która znajduje się na Sycylii, a czeka nas jakieś 3 godziny drogi, więc do zobaczenia na miejscu. Dobra, dojechaliśmy na miejsce. Droga była całkiem długa, bo jechaliśmy tu ponad 2,5 godziny po drodze z małym przystankiem. Za mną widzicie miasto, o ile widzicie, tam daleko na górze jest miasto Agrigento. My jesteśmy w Dolinie Świątyń, w której są świątynie, które mają prawie 3000 lat. I są tu dwie, które zachowały się w całkiem niezłym stanie, więc fajny przeskok czasowy, jeżeli ja będę dzisiaj opowiadał wam właśnie o aplikacji Nike Sneakers i o losowaniu butów. Więc jeżeli chodzi o samą aplikację, to moje podstawowe spostrzeżenia są takie, że nie ma znaczenia tak naprawdę, jak bardzo aktywni jesteście w samej aplikacji, jeżeli chodzi o losowania tych najlepszych parek, bo tak naprawdę wydaje mi się, że przy tych najlepszych parkach dalej liczy się tylko i wyłącznie losowość i jakiś algorytm, ale wasza aktywność w aplikacji myślę, że ma duże znaczenie, wiem to po swoim przykładzie, jeżeli chodzi o wcześniejsze dostępy. Nie zawsze, bo wiem, że te wcześniejsze dostępy często przyznawane są mega losowo. Przykładem jest tutaj konto Alonki, która dosłownie nic nie robi w aplikacji, dosłownie raz na jakiś czas, kiedy ja ją poproszę o to, żeby sprawdziła, zapisała się na jakieś losowanie, bądź sprawdziła właśnie, czy nie ma wcześniejszego dostępu, robi to wtedy. Poza tym aplikacji w ogóle nie włącza, a raz na jakiś czas rzeczywiście te wcześniejsze dostępy dostaje. Wydaje mi się, że jest to robione przy dużo szerszych, bardziej popularnych i wszystkich premierach, w których Nike ma bardzo duży stok, więc jeżeli chodzi o samą aktywność w ramach aplikacji, warto raz na jakiś czas wejść, poklikać, sprawdzić, dodać do ulubionych rzeczy i dzięki temu przy kolejnym losowaniu dostaniecie wcześniejszy dostęp do jakiejś parki. Za mną jakieś bardzo stare kolumny. Powinno być ich tu 44, a jest tylko 8. A co do samej aplikacji, w aplikacji musicie być szybcy. Są oczywiście różne rodzaje losowań. Jedno z tych losowań, które jest częściej spotykane przy tych mocniejszych, lepszych parach, to zapis na losowanie, które trwa 15 minut i w ciągu tych 15 minut możecie zapisać się. Później czekacie na to, aż maszyna losująca wystartuje i dostajecie informację, czy udało wam się kupić, czy nie. Drugi typ losowania to losowanie, w którym po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Im szybciej się zapiszecie, tym większe prawdopodobieństwo jest tego, że uda wam się kupić buty. Przez pryzmat waszej płatności i sposobu płatności, który wybierzecie, możecie stracić bądź właśnie dużo czasu zyskać, więc jeżeli macie iPhony, to najlepiej podpiąć sobie możliwość płacenia Apple Payem w aplikacji, ponieważ mega skraca to czas obsługi płatności, zatwierdzania itd. Nie musicie czekać na nic, po prostu klikacie dalej. Jeżeli korzystacie z kart, no to tu droga się wam nieco wydłuża i to może w jakimś stopniu właśnie przekreślać wasze szanse na możliwość zakupu. Pamiętajcie, im szybciej to zrobicie, tym lepiej, a przy tych losowaniach, które trwają 15 minut, czas zapisu nie ma najmniejszego znaczenia, więc w przypadku tych 15-minutowych losowań nie musicie w ogóle się stresować. Tak naprawdę, jeżeli zależy wam, żeby mieć większe szanse na kupno wymarzonej parki, wylosowanie możliwości zakupu, to jest w ogóle cały czas największym paradoksem i największą głupotą, na jaką daliśmy się złapać, że losujemy i tracimy czas na to, żeby kupić buty, żeby zostawić coraz większe kwoty pieniędzy na kolejną parę butów. Jeżeli chcecie zwiększyć szanse na to, żeby mieć parkę, żeby zwiększyć swoje szanse w losowaniu, to najprostszą rzeczą jest to,
abyście mieli jak najwięcej kont. Jak? Sam korzystam z 2 własnych na 2 osobnych urządzeniach. Często też korzystam z konta Alonki. Dodatkowo czasami proszę znajomych z pracy bądź rodzinę o to, żeby też wzięli udział w losowaniu, bo jest to chyba najpewniejsza rzecz, czyli zwiększanie swoich szans poprzez ilość wejść do danego losowania, i chyba tego nic nie przebije. Kolejna rzecz, po obejrzeniu w sumie kilku filmików na temat losowań w aplikacji Nike, Sneakers i tak dalej, która dość mocno i różnorodnie, jeżeli chodzi o opinię, pojawiała się, to ilość zakupów, które robicie w aplikacji poprzez swoje konto. I w wielu filmikach powtarza się informacja, że nie ma to znaczenia, nie ma to żadnego wpływu na to, ile wydaliście w sklepie Nike i nie przekłada się to w ogóle na to, czy macie większe szanse w losowaniach, czy nie. Moim zdaniem jest totalnie inaczej, ponieważ ja w momencie, kiedy rzeczywiście zacząłem kupować więcej i kupować nie tylko poprzez czerwoną aplikację Sneakers, ale również poprzez zwykłą białą mapkę Nike, im więcej zakupów robiłem, tym częściej dostawałem wcześniejszy dostęp do premierowych modeli. A na pewno ma to wpływ przez pryzmat tego, że im bardziej zakupowo jesteście aktywni w tych aplikacjach, tym po prostu aplikacja, myślę, że częściej zwraca uwagę na wasze konto przy losowaniach. I tu myślę, że właśnie przykładem jest też właśnie konto Alony, w którym, jak powiedziałem wam, nie jest w ogóle aktywna, jeżeli chodzi o klikanie, lajkowanie i oglądanie nowych produktów, ale z kolei, gdy zaczęła kupować częściej i więcej produktów, nawet tych, które ja chciałem kupić, to zwyczajnie w czasie zaczęła dostawać więcej właśnie możliwości zakupu konkretnych parek oraz częściej udaje się jej wylosować buty poprzez losowania. Ostatnie właśnie Air Max 1 Crepe, które może nie były zbyt popularne, ale udało nam się je kupić w dość popularnym rozmiarze i rozmiarze, który dość szybko się wyprzedał, więc reasumując, uważam, że im więcej robicie zakupów, im bardziej jesteście zakupowo aktywni na swoim koncie Nike, tym większe szanse macie. Czy przez pryzmat w ogóle aplikacji są jakieś skróty? Z tego co wiem, nie. Przynajmniej nikt się z nimi nie podzielił. Kiedyś rozmawiając z ludźmi z Nike, też pytałem ich, czy mają jakieś triki, ale albo byli zbyt nisko, jeżeli chodzi o szczeble korporacji, albo jest to tak ściśle strzeżona tajemnica, że po prostu nikt nie wie, na jakich zasadach działa ten algorytm. Kilka lat temu była upowszechniona informacja, że im bardziej aktywny jesteś w aplikacji, tym właśnie większe szanse masz, ale gucio prawda. Jakiejś świątyni Zeusa, która w sumie już nie istnieje. Jest jedynie to tam. Powiem wam, że zawsze ciekawie mi się patrzy na tego typu ruiny i w ogóle stare budynki przez pryzmat tego, że tu kiedyś mieszkali ludzie, też coś robili. Typiarz miał swoją typiarkę. Też mieli swoje zajawki. Nie wiem, zbieranie mieczy albo kamieni. I pewnie też ktoś gadał o tym, gdzie zbierać najlepsze kamienie. A teraz my sobie tutaj śmigamy, ja to nagrywam i gadam wam o losowaniach butów w aplikacji. No i tak właśnie ciekawe, co po nas zostanie i co za 3000 lat odkopią po naszej cywilizacji. Może parę Air Maxów. Więc jeżeli chodzi o aplikację, nie ma złotych środków, nie ma dróg na skróty, nie ma specjalnych możliwości oszukania systemu. Jeżeli mielibyście wyciągnąć jedną rzecz z tego filmu, taką sensowną, z tego co powiedziałem, to chyba będzie to, żebyście zwiększyli ilość swoich kont, które macie w aplikacji i ilość urządzeń, których używacie do losowań, bo to chyba najbardziej zwiększy wasze szanse na zdobycie upragnionej parki. My jesteśmy przy stacji numer 4, jeżeli chodzi o nasze świątynie w Dolinie Świątyń. Trochę się już zmęczyliśmy, bo jest kurczę strasznie gorąco. Zostały jeszcze 2 świątynie do sprawdzenia. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, co jeszcze miałem w swoich notatkach, czy poruszyłem wszystkie tematy, czy coś mi jeszcze zostało, więc wrócę do tego, gdy tylko dotrzemy do naszego mieszkania, w którym mam komputer i w którym mam notatki do tego odcinka, więc widzimy się już na miejscu tam. Dobra, za chwilę premiera 2 modeli Nike Dunk Argon. Kolorystyka z 2002 roku, która pojawiła się pierwotnie tylko na rynku japońskim, oraz klapki 005 Slide MMW. Jakkolwiek się je czyta. Klapki twórcy marki Alix. Testuję na Dunkach opcję, o którym wam mówiłem w odcinku. Czy uda mi się je kupić, czy nie. Rzecz, o której wam nie powiedziałem, a którą zetknąłem się, że warto zrobić, to zresetowanie telefonu przed losowaniem. Ja mam 5 minut do losowania. Więc zrobię tak, że jeden telefon resetuję, drugi telefon
nie robię z tym nic i właśnie to jest ta rzecz, o której wam mówiłem. W tym telefonie nawet nie mam karty, nie ma żadnego numeru telefonu, ten telefon działa tylko i wyłącznie na Wi-Fi, a bardzo często udaje mi się właśnie kupić i wylosować pary na tym koncie. Dobra, i zaczynamy. Weź udział w losowaniu na obu telefonach. Alonka, klikniesz na swoich? O, tu mamy to losowanie 15 minut, czyli nie muszę się spieszyć. W żadnym wypadku, bo nie ma znaczenia to, jak uda mi się kupić te buty. Wystarczy, że się zapiszę. W obu przypadkach używam Apple Pay'a, bo jest to szybszy rodzaj płatności. Dobra. I w obu przypadkach zapisałem się na losowanie. Mamy 15 minut, teraz 13 minut. Zobaczymy, co się uda i czy cokolwiek się uda. I na trzecim telefonie jeszcze też spróbujemy i zobaczymy na 3 próby, czy w ogóle uda nam się kupić te buty. A w oczekiwaniu na wyniki losowania znalazłem informację, którą ktoś z Nike, nie zapisałem sobie niestety źródła, kto się tak wypowiadał, ale algorytm ma 50 różnych zmiennych dotyczących tego, czy dostaniecie wcześniejszy dostęp, czy nie. I brane są pod uwagę właśnie treści, na które reagujecie, czy jesteście zaangażowani w te treści, czy je lajkujecie, czy je udostępniacie, jak długo czasu spędzacie w tej aplikacji, jaka jest wasza historia w aplikacji i wiele różnych innych rzeczy, o których tak naprawdę pewnie poza ludźmi z Nike, którzy tworzyli tą mapkę, nikt nie wie. Wydaje mi się, że wcześniejszy dostęp ma dużo większą losowość niż to, co przeczytałem przed chwilą wam. A tymczasem mamy już koniec losowania i zaraz wyniki. I oczywiście wyniki nie są od razu. To jeszcze chwilę trwa, zanim system wybierze konta, którym uda się wygrać możliwość zakupu i tym samym automatycznie opłacić zamówienie. Te 15 minut to jest tylko i wyłącznie czas na to, żeby się zapisać. Więc powyłączamy. Swoją drogą zobaczymy, czy klapki pana od Alixa sprzedały się. Sprzedały się. Swoją drogą 880 zł za te klapki. Dość gruba cena. No a tu z kolei jasne jeszcze są. Ciemne, czarnych nie ma. A jasne są jeszcze możliwe do zakupu. Jest! I tak, widzicie? Alony konto ma je, a na Alony koncie nie zrobiłem nic związanego z moją instrukcją. Nie resetowałem aplikacji. Jedynie aplikacja była zaktualizowana i tu zapisaliśmy się na samym końcu. Szczerze mówiąc nie wiem jaki rozmiar tylko wybraliśmy. 42. Rozmiar 42. Na tych dwóch kontach jeszcze czekamy. O, patrzcie, na tym koncie nie mamy. Tu aktualizowaliśmy aplikację, resetowaliśmy telefon, robiliśmy wszystko tak, jak powinniśmy robić według tych instrukcji, które znalazłem w internecie, które mówiły właśnie jak kupować i jak korzystać z aplikacji. Niepowodzenie. Jeszcze ostatni telefon. I na tym też nie mamy, widzicie? Więc cały ten odcinek i wszystkie te informacje, które udało mi się zebrać, tak naprawdę są do dupy.